Napoleon jest to jedna z tych produkcji, na którą chyba każdy fan prawdziwego kina czeka z wytęsknieniem, no bo nie ma co mówić, ostatnimi czasy, no, świat, kino nie rozpieszało nas, prawda, bo to mieliśmy najpierw był Pandemik, potem jeden strajk, drugi strajk i tych rzeczywiście wybitnych, wielkich, bo to jest właściwie kino epickie, produkcji mamy niezbyt wiele, więc wyczekiwałem jak najbardziej na Napoleona, tym bardziej, że sam Ridley Scott powiedział, że to jest scenariusz Stanleya Kubricka. Kubrick był zafascynowany Napoleonem i od 60 roku, od bodajże 68 jakoś tak, robił, zbierał materiały, pisał scenariusz, żeby rzeczywiście to było dobrze, super. On był wielkim jego fanem Napoleona, więc to było wszystko detalicznie wypisane. No niestety klęska jego filmu Waterloo sprawiła, że nigdy ten Napoleon nie powstał, ale Ridley Scott wziął ten scenariusz Stanleya Kubricka, zobaczył, przeczytał, powiedział, że jest beznadziejny, że się do niczego nie nadaje i po prostu wywalili go i razem ze swoim scenarzystą napisali scenariusz od nowa, ale jakąś tam powiedzmy strukturę tego filmu zachowali. Napoleon, którego tutaj dostajemy, to tak naprawdę zastanawiałem się, czy będzie on pokazany, czy dostaniemy genialnego, no może nie genialnego, bo w końcu przecież został pokonany, ale wybitnego, o tak to powiem, wojskowego, wybitnego stratega, czy niesamowitego, czułego powiedzmy kochanka, bo to wiadomo, że jego związek z Marią Józefiną, no, listy są do dzisiaj przecież znane, czy rzeczywiście człowieka, który no, miał swoje wady, miał kompleks wyższości i tak dalej. Zastanawiam się, który z tych aspektów będzie pokazany, będzie górował. I okazuje się, że no wszystko, dostajemy wszystko. Film trwa 2,5 godziny, no mniej więcej oczywiście 2,5 godziny. Poznajemy Napoleona w momencie, kiedy jest już kapitanem, porucznikiem. W każdym razie gdzieś tam rzeczywiście zaczynają się już, no jest jazda, zaczynają się zamieszki na ulicach, no i w tym momencie on rośnie po drodze, że tak powiem, awansuje i tak dalej, i tak dalej. No nie będę mówił, bo to wiadomo, każdy zna, albo przynajmniej powinien znać historię Napoleona i miałem nadzieję, czekałem właśnie rzeczywiście na ten film i się okazało, że chyba się pomyliłem, bo Ridley Scott, tutaj, no dobra, nie będę wyważał otwartych drzwi, każdy wie, że Ridley Scott potrafi dobre lub bardzo dobre filmy zrobić, bo no, oczywiście mowa o filmach epickich, bo wiadomo, że Gladiator, no to w tym momencie jest film pierwszej wody, jeżeli chodzi o epickie kino, o rozrywkę. Łowca androidów, gdzie nomen omen kosmiczne, naprawdę kosmiczne wszelkiego rodzaju scenografie, efekty specjalne i tak dalej, więc Ridley Scott potrafi dowieść dobre rzeczywiście kino, a tutaj dostajemy produkcję, która tak naprawdę się zastanawiam, co to jest. Bo mamy oczywiście wątek przez pierwsze bodajże 50 minut Napoleona, który rzeczywiście gdzieś tam poznaje tą Marię Józefinę i jest gorący romans. Naprawdę, słuchaj, każdy mebel w domu jest w użyciu, po prostu naprawdę jest wiele rzeczy się dzieje. I myślałem, okej, no czyli dobra, idziemy tropem tym, że będzie gdzieś tam powiedzmy w tle będzie te jego podbój Europy, Polski i tak dalej, ale tutaj będzie gorący związek z Marią Józefiną, to będzie rzeczywiście najważniejsze, tym będzie się Napoleon karmił. No i nie. Potem dostajemy człowieka, który gdzieś tam jest, w ogóle na przykład jest już w Egipcie i dowiadujemy się, że podbił Włochy, Holandię, bo na zasadzie, że gdzieś tam pisze list i jestem teraz w Egipcie, Włochy i Holandia są nasze i tyle. Ja myślałem, że skoro Napoleon, to będziemy się trzymali tego rozmachu, a tutaj rzeczywiście nie. I okej, no mamy przez te powiedzmy kolejne kilkadziesiąt minut o człowieku, który jest naprawdę znudzony, który nie wie, że tutaj czy oni zdradzają go, czy zdradzą go jego własni ludzie, a może żona go zdradza, bo Maria oczywiście została jego żoną, czy żona go zdradza, czy kontynuować kampanię i w tym momencie on nie wie za bardzo i dostajemy tego człowieka i ja bym to zrozumiał, gdyby to rzeczywiście było na początek mamy zarysowaną ten jego związek, potem to troszkę tam schodzi na plan drugi, ale wybija się człowiek i tak dalej, a potem mamy genialnego, a tutaj nie, to jest taki chaos, tak troszeczkę tego, wiesz, idąc tym takim rozmowania, w tym momencie powinien powiedzieć 2 słowa o zdjęciach, potem przejść do gry aktorskiej, na koniec jeszcze wrzucić o efektach wizualnych, po to tylko i wyłącznie, żeby powiedzieć o nieścisłościach historycznych. No ale ja akurat wolę bardziej to, jak to mówi kabaret, usysmować, czyli krótko mówiąc usystematyzować. Więc rzeczywiście fabularnie, jeżeli Ridley Scott stwierdził, że scenariusz Stanleya Kubricka był słaby, jak on ładnie powiedział, underwhelming, czyli nie powalał, no to on wziął ten scenariusz, zmiął go, puścił przez zniszczarkę i wyszło z niego kompletne nieporozumienie, bo ja tutaj nie widzę żadnej struktury. Dla mnie to jest chaosem poganiający i to nie jest produkcja, którą
kilka tygodni temu omawiałem nowy film Martina Scorsese, Killers of the Flower Moon, który był ponad 3 godziny i rzeczywiście tam się ciągnęło. Tutaj oglądam ten film i zastanawiam się, ale co to jest? Czy to jest, powiedzmy, jakaś antologia, gdzie mamy zbiór filmów krótkometrażowych, czy to są, wiesz, jakiś zbiór skeczy braci Marx, które nie mają nic wspólnego z fabułą? O co tutaj rzeczywiście chodzi? Bo ten Napoleon miota się i to nie jest rzeczywiście świetna sprawa. W ogóle zaskoczył mnie Joaquin Phoenix, ponieważ od jakiegoś czasu nie byłem jego wielkim fanem przy okazji Gladiatora, ale było po drodze wiele innych filmów, w których mi po prostu pokazał, że potrafi być geniuszem, a tutaj ten jego Napoleon jest płaski, jest bezbarwny, w ogóle nie istnieje. Sam Ridley Scott wysłał informacje, znaczy ktoś tam oczywiście z jego biura prasowego wysłał informacje do dziennikarzy, że że gra aktorska Joaquina Phoenixa w tym filmie była tak ogromna, tak potworna, tak super świetna, rewelacyjna, że trzeba było zmienić scenariusz, ażeby rzeczywiście wielkość tejże postaci nadążała za filmem, żeby rzeczywiście był większy niż życie. A ja obejrzałem ten film i się zastanawiałem, to jest jakiś facet, który po prostu, wiesz, jest jak z pierwszej łapanki. Niby tutaj Scott powiedział, że siedzieli przez 2 tygodnie, bo tam zanim jego zdjęcie, sceny miały się pojawić, mieli kręcić, no to siedzieli 2 tygodnie, dzień w dzień, po kilka godzin i gadali detalicznie, rozkminiali wszystko, ale tak tutaj rzeczywiście ja tego tak nie odbieram, bo to facet jest zagubiony. Okej, jeżeli ten film miał polegać na tym, że nic do siebie nie pasuje, bo rzeczywiście taki był Napoleon może, no to jest rzeczywiście rewelacja, to jest rzeczywiście coś pięknego. Ale jeżeli Ridley Scott chciał zrobić film dobry, koherentny, pokazujący Napoleona, to mu nie wyszło, bo też nie czarujmy się, 2,5 godziny, ażeby pokazać to wszystko, czego Napoleon dokonał, to jest za mało. Ja się dziwię, bo jednym z producentów tego filmu jest Apple TV. Miałem nadzieję, że z tego wyjdzie jakiś, powiedzmy, 4-6 odcinkowy miniserial, wiesz, po 1,5 godziny każdy odcinek, no to wtedy rzeczywiście można było to pokazać, a tutaj nie, dostajemy tak naprawdę strzępek, zresztą w ogóle Ridley Scott sam powiedział, nie, od razu wyjdzie na Apple TV+, wyjdzie 4-godzinna wersja tego filmu i to dopiero będzie piękna sprawa. Czyli że co, czyli my w kinie dostaliśmy półprodukt? Film nie gotowy, taki, powiedzmy, wiesz, przedłużony zwiastun, no żebyś, proszę bardzo, obejrzeć, teraz potem sobie kup subskrypcję na Apple Plus TV i będzie rzeczywiście rewelacja. No nie, jeżeli ja płacę bilet, no to chcę obejrzeć dobry film. Scott sam powiedział 2,5 godziny to jest 2,5 godziny to jest maks, później rzeczywiście nie chcę więcej do tego wracać, więc to mi się bardzo nie podoba. Aktorsko film też nie powala, niestety. A wcześniej też zajawiłem odnośnie tych nieścisłości, których to jest ogromna ilość. Naprawdę, ja wiem, że w takich filmach jest ich bardzo dużo. Wiesz, Waleczne Serce, William Wallace Mel Gibson był kilkadziesiąt lat starszy od Williama Wallace'a i tak dalej, i tak dalej. Tam była inna sprawa, bo tam się studio wmieszało i żeby nakręcić film Człowiek bez twarzy, Gibson musiał wziąć Waleczne Serce. No ale dobra. A tutaj Sir Ridley Scott miał pełne poparcie studia. Apple powiedział, że dajemy ci każdą złotówkę, każdego euraka, jakie tylko rzeczywiście potrzebujesz. Tutaj mam właśnie nieścisłości jest mnóstwo i nawet historycy angielscy i francuscy się dopytywali, mówię, o co chodzi. No i jak dla mnie, może znasz się, może jesteś historykiem, a może po prostu śledzisz, interesują cię losy Napoleona. Czy w czasach napoleońskich używano we Francji jako jednostkę miary mil? Bo z tego, co się orientuję, to we Francji jest system metryczny. A tutaj wiesz, Napoleon dostaje informację, takie a takie wojska są oddalone o 200 mil. Moskwa jest oddalona o 200 mil bodajże. Okej, w porządku. Po czym miała kilka kolejnych scen. Okej, w porządku. Napoleon mówi, ja idę na lunch. Chyba we Francji się nie jada lunchów. Wiesz, o co chodzi. I ktoś powie, Scrooge, czepiasz się, ale słuchaj dalej. Napoleon jest na początku, w ogóle film zaczyna się z wysokiego C, bo mamy gilotynę, oczywiście egzekucja Marii Antoniny. Napoleon to patrzy, to ogląda, to widzi. No ale Napoleon nie mógł wtedy tego oglądać. Wiesz, na plakacie jest napisane, że tak powiem, od zera do bohatera, prawda? Że he came from nothing. No ale tak naprawdę, no nie, Napoleon wywodził się z bogatej rodziny na Korsyce, gdzie rzeczywiście, no nie byli oni super bogaci, wiesz, że to nie było na zasadzie, powiedzmy, Bruce'a Wayne'a bogato, ale no, były pieniądze, spokojnie, nie biedowali, więc tutaj to już się nie zgadza. Kolejna rzecz, w momencie, no, że tak powiem, rozpoczęcia swojej batalii, swojej kampanii, Napoleon miał 35 lat, Joaquin Phoenix ma 49. I to samo w sobie by mi w ogóle nie przeszkadzało, bo
dobry makijaż, czy powiedzmy ewentualnie już komputerowo generowane efekty, czyli CGI, odmładzanie. Pokazano to cudownie przy okazji postaci, którą grał Samuel L. Jackson w Kapitan Marvel. Trochę słabiej w Irlandczyku Martina Scorsese, ale można, rzeczywiście można. A tutaj tak, nie. On na dzień dobry wygląda na 49, później jeszcze gorzej. Józefina była o 6 lat starsza od Napoleona, a Vanessa Kirby, która tutaj odtwarzała się tęże rolę, jest o 14 lat młodsza od Joaquina Phoenixa, więc kolejny aspekt, gdzie rzeczywiście to można było ugrać, prawda, grą aktorską, kostiumami, jak już mówiłem, czyli makijażem, ale to rzeczywiście również nie jest zrobione i to naprawdę mi się nie podoba. I co mówiłem wcześniej, że wielu krytyków, wielu historyków mówi już o niezgodnościach. Słuchaj, ja tu mam cytat z Ridleya Scotta, więc nawet go przetłumaczyłem i to zaraz ci powiem, Google również stosuje cenzurę, a to zaraz w odpowiedzi na krytykę nieścisłości historycznych Sir Ridley Scott po prostu powiedział: zajmij się życiem, get a life. Naciskany dalej przez historyków dodał: kiedy mam problem z historykami, pytam: przepraszam kolego, byłeś tam? Nie. To zamknij się do cholery. W oryginale padają bluzgi, w oryginale jest shut the fuck up, więc jak dla mnie Ridley Scott się troszeczkę odkręcił. No bo rzeczywiście wiadomo, że taki film to musi być rozrywka, no bo nie może być 1:1 i to wiedzą wszyscy, czy to oglądamy film o Rayu Charlesie, czy to oglądamy Piękny Umysł, tam zawsze są nieścisłości. Już o Walecznym Sercu mówiłem wcześniej, a tam jest jeszcze więcej. Więc ja rozumiem, że tak naprawdę 80% dostajemy, powiedzmy, filmu, który jest akuratny i 20% tylko i wyłącznie rozrywka, bo tak powinno być. Ale kiedy mówisz ludziom, widzom, zamknij się, no dajcie spokój. Jak dla mnie Ridley Scott w ostatnim czasie się za bardzo odkleił, bo on jedzie teraz po wszystkim, wiesz, historykom, tak jak mówię teraz, widzą również, że co się czepiacie szczegółów, oglądajcie. Niedawno stwierdził, że to było przy okazji premiery Killers of the Flower Moon, że kiedy Martin Scorsese zrobił jeden film, on za ten czas zrobił 4 filmy, więc jest super świetnie, wiesz. Filmy superbohaterskie to nie jest kino, to nie jest dobra sprawa, to jest shit, w ogóle jak sam powiedział, to jest bzdura, to jest gówno, tego się nie da oglądać. Jak dla mnie ostatnimi czasy za bardzo się skupia na tym, czego nie powinien rzeczywiście robić. Powinien się skupić na tym, co reżyser powinien robić najlepiej. Tak mi się rzeczywiście wydaje, bo powiem Ci w ten sposób. W tym momencie, czyli na grudzień 2023, Ridley Scott jest zaangażowany pośrednio bądź bezpośrednio jako reżyser, producent itd. w 18 projektów. 18 projektów. Tutaj mam wyznaczone, nie będę wszystkiego oczywiście mówił, jest jako producent wykonawczy, bo to są filmy, seriale, jako reżyser. Ridleyu Scottie, do Ciebie mówię, bo oczywiście oglądasz moje odcinki za każdym razem. Człowieku, skup się na jednym produkcie, na jednym filmie, serialu naraz. 18, przecież w tym momencie dostajemy słabej jakości filmy. 4 filmy zrobiłem, zanim Martin Scorsese zrobił jeden. No i co z tego? O jego filmie się mówi, a o twoich 4 po prostu przeszły bez echa, w kinach po prostu nic, straciłeś kasę, właśnie nie tylko studio, więc mi się to naprawdę bardzo mi się nie podoba, jak dla mnie to jest totalna odklejka. Co trzeba rzeczywiście przyznać, scen batalistycznych jest jak na lekarstwo, ale jak one już się pojawiają, to są zrobione bardzo fajnie. Cudownie jest odwzorowana, no tak też bym sobie powiedzmy wyobrażał, bitwa pod Austerlitz. Jeżeli miałaś okazję obejrzeć to, no wiadomo, że tam oczywiście są efekty specjalne, że tam wiadomo, że to nie konie prawdziwe wpadają do tej wody, tylko są, już wiem, zdradzać, są konie gumowe i tak dalej, ale rzeczywiście pokazane jest to w dobry sposób, ciekawie, więc mi się wydaje, tym tropem podążył, że więcej tych scen batalistycznych, bo tutaj Scott po prostu tworzy świetne kino, to tworzy rzeczywiście widowiska, eposy to są, bo pokazuje, że potrafi zrobić ciekawe kino, potrafi zrobić, co prawda dawno mu się to nie udało, bo jego ostatnich kilka filmów, powiedzmy w mniejszym lub większym stopniu, krótko mówiąc, poległy w kasach kinowych, no zdarza się, aż nawet sprawdzę w tym momencie, jak sobie Napoleon radzi, może rzeczywiście dla mnie troszeczkę nieporozumienie, wrzuciłbym mimo wszystko ten film na platformę streamingową. No, jak na razie film zarobił 89 milionów dolarów. No, a czy to rzeczywiście się zwróciło?
śmiem twierdzić, że jednak Napoleon to troszeczkę więcej pieniędzy kosztował. No, zobaczymy. O, proszę bardzo, się jeszcze oczywiście nie wyświetla, no bo jakby rzeczywiście musiało się wyświetlać teraz, skoro robimy takie rzeczy. Więc 89 milionów? Nie, zdecydowanie. Budżet pomiędzy 130 a 200, więc będzie to kolejny najprawdopodobniej film Ridleya Scotta, który polegnie w kasach kinowych. I czy będę oglądał tę wersję 4-godzinną? Nie mam zamiaru, bo jak dla mnie w momencie, kiedy wypuszczasz film, no nie interesuje mnie, czy to do kin, czy na platformę streamingową, czy po prostu publikujesz za darmo na YouTubie, kiedy go wrzucasz, to jest projekt skończony. No my wiemy oczywiście, że Ridley Scott jest znany ze swoich wersji reżyserskich. Ileż to już było wersji reżyserskich Łowcy Androidów, już nie pamiętam, bo tam dodatkowe 8 sekund, które zmieniają całkowicie perspekcję tego, kim jest Deckard i tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście niekoniecznie. No jak dla mnie ten pan powoli się kończy. Kocham go za genialne filmy, za jednego z moich ulubionych potwarasów, czyli za Xenomorfa. Uwielbiam jego dokonania. Były świetne, genialne filmy, ale również ostatnimi czasy są te bardzo złe. Więc no bardzo mi przykro, naprawdę nie mogę tobie polecić Napoleona, bo według mnie to nie jest kino super świetne, interesujące. Jak dla mnie jest to film, jest to produkt niedopracowany. Może gdyby rzeczywiście wpuścił ten 4-godzinny film zamiast na Apple TV Plus, tylko rzeczywiście do kin, no dobra, rzeczywiście ludzie psioczyli przy okazji filmu Scorsese, że za długi był tamten w ogóle i niektóre kina robiły przerwy, robiły intermisje w trakcie oglądania, bo ludziom, krótko mówiąc, już 4 litery odparzało. No może to byłoby rzeczywiście fajnie, ale ja bym mimo wszystko podążył tym tropem. Miniserial, w ogóle sam Steven Spielberg, który był przyjacielem Stanleya Kubricka, ten scenariusz właśnie Kubricka cały czas opracował nim, cały czas na nim pracował i powiedział, to jest akuratne co do 2 miesięcy temu potwierdził, że prace nad serialem, nad miniserialem o Napoleonie ciągle trwają. Więc domyślam się, że przez to, że niestety Ridley Scott tak sprawę zrobił, skopał właściwie, a nie zrobił dobrze, ten serial Spielberga będzie musiał poczekać powiedzmy roczek, 2 na to, żeby cokolwiek rzeczywiście można było zobaczyć. Nie pamiętam w tym momencie nawet z kim Amblin Studio jego, czyli jego wytwórnia, jego studio, ma podpisany kontrakt, ale chyba z Netflixem. Ale to w światowym, a może w Ameryce to jest Paramount Plus. Dobra, mniejsza o większość, nie o to chodzi. No nie, ten film nie jest dobry, nie pokazuje w ciekawy sposób, zbyt dużo zlepków mamy, bo no, może się okazać, że będzie tak samo jak przy okazji Ligi Sprawiedliwości, że dostaliśmy tą od Whedona i ona była taka sobie, a później dostaliśmy Snydera kilka lat później i się okazało, wow, po prostu jest petarda. Może tak samo będzie z tym filmem, no ale no nie tym razem, bardzo mi przykro, Ridleyu, nie dałeś radę, dałeś, krótko mówiąc, ciała, więc jeżeli następnym razem ktoś powie, a nie, co ty gadasz, filmy Ridleya Scotta, Napoleon jest rewelacyjny, to ja po prostu użyję jego cytatu, który powiedział do historyków: zamknij się, do cholery. Nawet zdjęcia Dariusza Wolskiego nie ratują tego filmu, a które w wielu aspektach też wyglądają tak naprawdę płasko, a zdjęcia promocyjne wyglądały pięknie, kolorowo, cudownie, a tutaj w tym momencie bardzo wiele chyba, to jest ulubiony kolor Ridleya Scotta, dostajemy niebieskich kolorów. W Robin Hoodzie to wyglądało po prostu koszmarnie. Tak to rzeczywiście wygląda przy okazji tego filmu. A więcej recenzji? Oczywiście, że tak, gdzieś tutaj są, obejrzyj. Tak, wiele z nich jest o dużo lepszych produkcjach niż Napoleon Ridleya Scotta.